Dzisiaj chciałbym Wam pokazać swoje maluszki. Trochę pokarmimy, opowiem trochę jak, co, z czym. No i pokażę instrukcję obsługi, jak się nimi zajmować, co robić, czego nie robić, czego nie wolno robić. Takie maluszki, proszę bardzo. Wszystko zaraz opowiemy. No i przede wszystkim, co zrobić, jak Wam się coś takiego do ręki przyklei. Chciałbym Wam pokazać, czym karmię moje maluszki. Jest to super pokarm, super karmówka. A raz tylko tutaj przyczepię, bo trzeba się skupić na jednym i drugim. Dobra. Są to świerszcze czarne, nie takie jak w Polsce można dostać, które naprawdę w domu nie hałasują, za mocno nie skaczą i dla mnie jest to super karmówka, ponieważ mam bardzo mało z nimi problemów. Można otworzyć pojemnik, nakarmić czy przesypać jak teraz i żaden nie będzie skakał, żadnego fisiowania. O! No i szybko rośnie. Nie wiem dlaczego w Polsce trudno dostać, nawet mogę powiedzieć, że nie jest osiągalna ta karmówka, te świerszcze. Nie wiem co jest powodem, ale naprawdę jeżeli mam do wyboru kupić te świerszcze, które są w Polsce, te białe czy żółte, jedni mówią, że to jeszcze są bananowe, drudzy mówią, że jakąś tam inną nazwę podają. Ja uważam, że ten trzecia odmiana tych świerszczy jest najlepsza. Jeżeli ktoś na przykład ma problemy z karmieniem, bo świerszcze skaczą, jak urosną, strasznie hałasują, to dla osób, którzy mają dostęp, czy mogą mieć zrobić zakup tych świerszczy, naprawdę proponuję, przede wszystkim dla początkujących. Więc to tak wygląda. I co? Przechodzimy do karmienia. Na początek zaczniemy karmionko od takich bomejek. Jest to stadium L2. No i zobaczymy, czy weźmie. Oczywiście jak na wizji trzeba, to nie będzie jadł. O! Czy będę radę jakoś tak przybliżyć. No stary już aparat. O, chwyciła. Ja będę dawał po 2 świerszcze, ponieważ no jak skończę karmić wszystkie, to zrobię jakąś taką przerwę 3-4 dniową. No ale można powiedzieć, że jednego złapała,
drugi gdzieś tam fruwa sobie. Jak tego zje, to prawdopodobnie za 1 dzień lub 2, chyba że jest bardzo głodna, no to wtedy dorwie tego drugiego od razu i do następnego karmionka powinno jej to wystarczyć. To co? Pokażę Wam, jak wygląda moje karmionko. No i w taki właśnie sposób w ciągu 18 minut nakarmiłem sobie taką kostkę 64 sztuki. O, proszę bardzo. Czy można szybciej? Można. Moja dziewczyna karmi 250 na godzinę. Dostaje po prostu tylko wytyczne, czy ma wrzucać jednego, czy ma wrzucać 2 robaczki. Tylko sprawdza, jak jej też powiem, że przyszedł czas na wylinki. Sprawdza, czy jest wylinka, robi kropkę i już takiego pajączka nie karmimy. Ale jak ja to robię, ja mam czas, sobie popatrzę, jak on wygląda. Jak jest za gruby, wrzucam jednego. Jak jest cały czarny odwłok, to już nie wrzucam wcale. Także tak na spokojnie uważam, że 18-20 minut na taką kosteczkę. Tu jest 64 sztuki. Jest to taki na luzie, spoko czas. No mówię, a są osoby, które prawdopodobnie jeszcze więcej potrafią nakarmić w ciągu godziny. Ja kiedyś właśnie mojej dziewczynie liczyłem czas, to jej to zajęło w ciągu godziny 250 sztuk. I chciałem jeszcze powiedzieć, że jak kiedyś tylko żeśmy karmili tak na szybko, była pandemia, wtedy miałem 7000 kliszówek. Także jak żeśmy skończyli karmić, to
te pierwsze już były głodne, a że było dużo czasu, nigdzie się nie chodziło i karmiliśmy, można powiedzieć tak, non-stop przez 5 miesięcy. O, tutaj możemy zobaczyć Brachypelma boumei po wylince. Próbuję to jakoś pokazać. Ona jest cała biała, wyliniała na L3. O, no i z takim pajączkiem nic więcej nie robimy. Po prostu jest za biała, świeżo po wylince. Może to było wczoraj, może dzisiaj rano. I po prostu robię tylko kropkę więcej i odkładam. Za tydzień znowu trzeba będzie zajrzeć. O, od razu tak na kamerze, potem odłożę. O, i za tydzień, jeżeli już będzie miała takie normalne kolory, dam jej jeść. Teraz chciałbym Wam pokazać moje maluszki Brachypelma albiceps. Weźmiemy jedną sztukę, postawimy o coś takiego, w razie czego awaryjnie, jakby chciał dać strzałkę, żebym pomiędzy kliszówkami go nie szukał. I to tak wygląda. Karmić oczywiście nie będę, bo byłoby to nudne. Wystarczy, że byśmy boumejki nakarmili. O, takie maluszki. Ja może jakoś wezmę na rękę. O, tak to wygląda. Ja się patrzę, czy w kadrze mam rękę. Jeszcze trzeba pilnować pająka. O. No i oczywiście. I teraz spadł. Jakbym go nie miał na tej macie, to musiałbym go szukać pomiędzy kliszówkami. Także wkładamy go. Wracaj, maluszku. O. Tą pensetą go biorę, ale jak nie trzeba, to próbuję zawsze go wsadzić w normalny sposób do kliszówki. I to w ten sposób wygląda. Teraz Wam pokażę moje ulubione pajączki Brachypelma emilia. Jest to najmniejszy ptasznik ze wszystkich brachypelm i jest najdroższy, ponieważ no, przyrosty są bardzo małe po wylince, no i skakuje na dojrzałość już tak przy 5,5-6 dc i dlatego jest najdroższy pod względem wielkości, ponieważ dorosła samica zawsze powinna kosztować więcej niż na przykład Brachypelma hamori tej samej wielkości, ponieważ Brachypelmie hamori jeszcze brakuje dużo do dojrzałości, a te pajączki już tam przy 5,5
są już dorosłymi. Chodzi mi oczywiście o samiczki, więc to tak wygląda. I teraz chcę Wam pokazać, gdzie jest mój sprzęcior. Teraz Wam chcę pokazać, jak wygląda L3. I tak wygląda L3, kiedy na przykład u Hamori, Auratum są to dopiero L1 lub jakaś mniejsza L2, bo to z każdego kokonu są różne wielkości pająków. Jedne szybciej rosną, drugie wolniej, a to jest świeżo po wylince L3. Naprawdę malutka jest, jak to widać na załączonym obrazku. Także najmniejsze pajączki, najbardziej lubiane przez panie. Pozdrawiam wszystkie panie, które mnie oglądają. I to właśnie wygląda w ten sposób, że malutkie. I zaraz mi tu wejdzie, będzie akcja. I mi już tu wpadł między matę a kliszówki, ale oczywiście specjalistycznym sprzętem go żeśmy złapali. Dobrze, z tą matą wymyśliłem, bo byłaby akcja. A jakby ktoś chciał wiedzieć, chciałby zobaczyć, jak wygląda dorosła Emilka, to wygląda w ten sposób. Jest to samiczka, która dała jeden kokon. Teraz będzie linieć, także nie mam takiego ładnego pająka po wylince, żeby Wam pokazać, ale wielkościowo wygląda coś w ten sposób. Także można sobie zobaczyć, co za jakieś 4-5 lat wyrośnie tych malutkich kliszóweczek. Pajączek spokojny. Nie polecam brać na ręce, tylko wyłącznie na potrzeby filmu. Biorę, ja tego nie potrzebuję. Wiadomo, każdy chce wziąć przynajmniej raz, poczuć te uczucie, jak to wszystko wygląda, ale tak brać codziennie jak chomika nie polecam. Zresztą ja uważam, że i tak chomik szybciej ugryzie naszą rękę niż taki pajączek. Pajączek nie kąsi podłoża ziemi, na której jest, na której się znajduje, a wiadomo, chomiki, jak to chomiki, różnie w życiu bywa. I to tak wygląda. I w porównaniu z tym jest taka różnica. Dobra, wystarczy. Jedziemy dalej. Chciałbym Wam opowiedzieć, czego nie powinno się robić, czego nie wolno robić, żeby obsługa maluszków była prawidłowa. Bierzemy sobie takiego maluszka i wiele osób karmi
malucha w tym samym czasie zrasza i jest to według mnie niepoprawne. Oczywiście wszystko wolno, ale uważam, że pajączek, który dostaje w tym samym czasie jeść, jak jest spryskany, także na pewno tego robaczka nie zje, wystraszy się. Ja to może położę, że w razie czego, żeby jak ucieknie, żeby go złapać. I o co chodzi? Bierzemy sobie robaczka. Nie jestem pewny, czy ten pajączek go zje. Były karmione wczoraj. O, złapał go. Nie wiem, czy będzie widać. No ale uwierzcie mi na słowo, że złapał pajączek robaczka i teraz wiele osób, ja to tylko robię oczywiście na potrzeby filmu, wiele osób pryskuje później tę kliszówkę, pojemnik. I on już tym razem jakoś się udało, że trzyma tą ofiarę. Widocznie był głodny, no ale wiele razy, w większości, jak to się mówi, 80% tych pająków puszcza tą ofiarę, ucieka z kliszówki i nie jesteśmy w stanie prawidłowo go nakarmić. Tutaj udało się w ten sposób, że się nie udało. Pajączek trzyma ofiarę, ale generalnie, tak jak mówię, 80% pająków puszcza ofiarę, ucieka. Ja teraz nie będę testował, tam nie karmił kolejnych 30-40, żeby Wam pokazać, o co chodzi. No ale czegoś takiego nie wolno robić. Po prostu w jeden dzień karmimy pajączka, a na drugi dzień, czy to jakoś sobie podzielić, co drugi dzień zaglądać do pająka. Należy mu zraszać, czy po prostu podlewać. Ja zaraz gdzieś to mam, zaraz Wam to pokażę. No, ja mam to tu. Zamykamy. Możemy sobie jakiegoś innego wziąć. O, tego. Tu jest pajączek. Tak. Damy mu robaczka. Zobaczymy, czy weźmie. Nie, tupnęło, wystraszył się, także może zje później. I najlepszą metodą, jak już chcecie, z drugiej strony, ja tutaj daję w drugą stronę, tutaj z drugiej strony, gdzie pająk jest, pod warunkiem, że wziął tą ofiarę, robaczka. Już jest mokro, ale to tak po prostu pokazałem. Zaraz będę musiał odmienić kliszówkę. Tak jak mówię, robię to tylko na potrzeby filmu i po prostu wlewam wodę w drugą połowę kliszówki, żeby nie straszyć pająka. Ja tu widzę, robaczek chodzi, pająk ucieka od niego, jest najedzony. O, poszedł do niego, zobaczył, o co chodzi, ale się wycofał. Już ma blisko wylinki. Wczoraj był karmiony, trochę źle to zrobiłem, bo mogłem nagrywać, jak były głodne. No ale takie coś mi do głowy wpadło, żeby pokazać osobom, które na filmikach również widziałem, karmią pająka, zraszają, albo najpierw zraszają, potem karmią. No i są bardzo zdziwieni, że pajączek nie chce jeść, że ucieka z kliszówki. A taka metoda, że w jeden dzień karmimy, na drugi czy na trzeci dzień zraszamy, uważam, że jest to prawidłowe
No i taka metoda, żeby zawsze pajączek, jak dostanie tego robaczka, żeby go z chęcią zjadł i żeby go nie stresować. Wszystkich, którzy do tej pory są jeszcze na tym filmie, oglądają, mam jeszcze dwie takie ciekawe informacje, takie wiadomości. Pierwszą jest, że od 6 lat robię zdjęcia pająkom, kręcę filmy, w cudzysłowie, na YouTube'a, prowadzę grupę na Facebooku, mam swojego TikToka, Instagrama, gdzie dodaję filmiki, zdjęcia i przez ostatnie 6 lat cały czas ktoś do mnie pisał z zapytaniem: Tomek, jaki masz aparat, czy to jest Canon, czy Sony, jaki symbol, na jakim programie montujesz te wszystkie filmy, jakiego komputera używasz, i za każdym razem dawałem krótką odpowiedź i był szok. Szok, niedowierzanie. Moi drodzy, od 6 lat jedynym urządzeniem, jakie używam, jest telefon Samsung S20. Wszystkie zdjęcia robię na tym telefonie, wszystkie filmy kręcę na tym telefonie. Kupiłem sobie nowy komputer, taki szybki, żeby kręcić montować filmy na komputerze. Niestety z angielskiego jestem noga. Wszystkie takie fajne, podstawowe programy do obróbki filmów są w języku angielskim. Dlatego znalazłem jeden program na telefonie, taką aplikację, i wszystkie rzeczy montuję, sklejam i tak dalej, dodaję muzykę. Wszystko jest robione na telefonie. Także uważam, że 1 minuta mojego filmu zajmuje mi jakieś około godziny czasu, żeby to wszystko posklejać do siebie. Wiem, że bardzo dużo osób w to nie wierzy, także jest to mój teraz ostatni film na tym telefonie. Od przyszłego filmu, mam nadzieję, będzie już nowy, wypasiony telefon, ale chciałbym pochwalić się Wam na ten temat. Jestem dumny z tego, że rzeczy, które inni robią na super wypasionych komputerach, mają wypasione aparaty fotograficzne, ja potrafię zrobić film 4G na telefonie, poskładać go, dodać tam jakieś urywki, pomontować go. Także jeżeli doceniacie moją pracę, bardzo proszę, łapka w górę, że doceniacie moją pracę na tak małym urządzeniu, co na pewno bardziej komplikuje pracę niż na dużym monitorze czy ekranie. Drugą sprawą, taką ciekawostką jest taka rzecz, że od jakiegoś czasu mogę sobie sprawdzić, który z moich obserwujących widzów gdzie mieszka, mniej więcej w jakiej okolicy, i od pewnego czasu, od początku mojego kanału zawsze mam 1 albo 2 łapki w dół. Tak z czystej ciekawości chciałem sprawdzić, kto to jest, kto to jest. Oczywiście to nie ma tam imienia, nazwiska, tylko jest po prostu mniej więcej podany rejon. Jeżeli to jest duże miasto, to jest napisane duże miasto. Jeżeli to jest małe miasteczko, jest napisane, że miasteczko koło tego dużego miasta. Postanowiłem sprawdzić, dlaczego pod każdym moim filmem mam jedną lub 2 łapki w dół. Zacząłem grzebać i wyszło, także mniej więcej wiem, kto to jest. Nie będę tutaj publicznie mówił, bo to są po prostu tylko domysły.
jest napisane mniej więcej koło tej miejscowości. Jest tylko jeden obserwujący mój kanał, nie ma nikogo innego. Także na 99% wiem, kto to jest, który daje łapkę w dół. Ale to jest nieważne. Łapki w dół też zwiększają zasięgi filmu. Chodzi mi o to, że jak sprawdzałem, wyszło na to, że ten gość był na moich filmach 98 razy i średnia oglądania moich filmów to jest 5 sekund. Czyli 98 razy był, 5 sekund każdy film oglądał, czyli zdążył wejść, dać łapkę w dół i wyjść. No, zostawię to bez komentarza. Jeżeli chcecie, możecie sobie to sami skomentować. Dla mnie to jest śmieszna sprawa. No ale co zrobić? Są ludzie i ludzie. Mam nadzieję, że kiedyś mu się to znudzi, a jak nie, no to trudno. Zapraszam na moje filmy 5-sekundowe i na łapkę w dół. Moi drodzy, mam nadzieję, że coś Wam tam pokazałem, czegoś się dowiedzieliście. I co? Widzimy się w kolejnej super produkcji na super kanale. Cześć!